Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których usieję. Cieszę się, że widzimy się po raz kolejny, że Toei nie dopięło pasa do samego końca, nie zacisnęło pasa i możemy się widzieć, bo ostatni odcinek zacząłem od ciekawej, aczkolwiek trochę bolesnej, anegdotki tyczącej się właśnie moich ostatnich ekscesów z anime. Nawet niektórzy z was pisali, że Toei pewnie ogląda twój kanał i tak dalej. I nie sądzę, żeby to tak działało. Nie sądzę, żeby jakiś Kazuya, czy nie wiem jakie są typowe japońskie imiona, ktoś mnie tam oglądał. Ale miło mi, że się zatroskaliście, miło mi, że oglądaliście z zaciekawieniem poprzedni odcinek. Dzisiaj mam pulę kolejnych pytań, ale zaczniemy sobie dzisiaj od pewnej statystyki. Ostatnie badania ujawniają szokującą prawdę. Aż 36% ankietowanych ujawnia, że podczas pracy czy zajęć w szkole przegląda niewłaściwe strony. Co mam na myśli? Gdyby nie Opera GX, na jaw wyszłoby, że jestem kryptofanem Dragon Balla GT. Na szczęście na pomoc przybywa Panic Button, czyli przycisk, który w sytuacji krytycznej możecie nacisnąć, a on błyskawicznie przełączy was na ustaloną z góry albo przez was bezpieczną stronę. Idziemy dalej. Poznajcie GX Games, czyli wyspę gier na sterydach. Jeśli macie wykład na przykład z filozofii, mimo tego, że nie chcecie zarabiać na życie siedzeniem na kamieniu i rozmyślaniem nad sensem istnienia, możecie poklikać w masę fajnych, darmowych gierek przeglądarkowych, które pozwolą wam miło spędzić czas. Znajdziecie też tutaj bardziej dokokszone, płatne gry, więc poszukajcie czegoś dla siebie. Opera GX pozwala wam również na pełną personalizację waszej przeglądarki, chociażby za pomocą modów GX. Dzisiaj pokażę wam Dragon Ballowy mod, który ma do wyboru kilka przepięknych animowanych tapet, chociażby Goku lecącego na Kinto, Kame House, czy finał 21 Tenkaichi Budokai. Dodatkowo mody pozwalają wam na włączenie tematycznej muzyki w tle, dźwięków otwierania i zamykania kart przeglądarki, dźwięków pisania na klawiaturze, czy dostosowywania motywów i kolorów przeglądarki. Wszystkim możecie zarządzać w ustawieniach w pasku bocznym, a listę przeróżnych modyfikacji znajdziecie w sklepie GX. Opera GX prowadzi mnie za rękę na każdym kroku, ale opcją, z której korzystam najczęściej, jest dostęp do komunikatorów i profili społecznościowych na pasku bocznym. Nie muszę otwierać na przykład Messengera w osobnej karcie, żeby sprawdzić, czy ktoś do mnie napisał. Wszystko mam pod ręką i jest to kosmicznie wygodne. Jestem pewien, że niezależnie od tego, jakie macie wymagania, Opera GX je zaspokoi. Nawet jeśli faktycznie lubicie siedzieć na kamieniu i rozmyślać. Zatem pobierzcie i zainstalujcie Operę GX, korzystając z linku, który znajdziecie w opisie mojego filmu i przypiętym komentarzu. Dziękuję za uwagę, przechodzimy do odcinka. Z reguły jest tak, że jak wybieram pytania do odcinka, to już mniej więcej mam zarys tego, które bym chciał dać na tytuł, które mi się najbardziej podoba, które wiem, że będzie się najlepiej klikać i wydaje mi się, że to pytanie będzie w tytule dzisiejszego odcinka, czyli Maciej Balicki. Gdyby Gogeta scalił się podobnie z Gotenksem, w zasadzie to nawet nie to konkretnie pytanie, ale przemyślenie, które mi wpadło do głowy, kiedy przeczytałem to pytanie. Gdyby Gogeta scalił się ponownie z Gotenksem, to ci młodzi chłopcy przez pewien czas mieliby w swoich głowach informacje na temat tego, jakiej klasy łóżkowymi wojownikami są ich matki. No i ojcowie w sumie też. Zacząłem się zastanawiać nad jednym tematem, o którym miałem zamiar nagrać osobny odcinek, więc stwierdziłem, że zrobię wam przysługę i nie będę wam kazał czekać na ten odcinek, tylko po prostu powiem o tym teraz. Jak wygląda sprawa ze wspomnieniami Vegito i Gogety? No będę tutaj bardzo mocno bazował na tym, jak wyglądała sytuacja z Vegito, bo jego częściej widzieliśmy w mandze niż Gogetę, ale chcę tutaj postawić pytanie, jak konkretnie wyglądają wspomnienia Vegito i Goku i Vegety po rozcaleniu się. Czy Goku i Vegeta na przykład pamiętają rzeczy ze swojego dzieciństwa? Najważniejsze pytanie brzmi tak. Czy Vegeta wie, że Goku w dzieciństwie klepał Bulmę, chciałem powiedzieć po jajach, no tam gdzie właśnie tych jaj nie znalazł? Zacznijmy od rzeczy najbardziej oczywistej. Czy Vegito ma wspomnienia Goku i Vegety? Odpowiedź brzmi tak. Dowód na to możemy znaleźć dosłownie chwilę po tym, jak Vegito pojawił się pierwszy raz w mandze, bo przecież Vegito pamiętał technikę Gotenksa. Kiedy Butenks zaatakował Vegito duchami Gotenksa, Vegito powiedział: o, technika Gotenksa, chyba nie myślałeś, że technika dzieciaków na mnie podziała, więc Vegito pamiętał Gotenksa. Mimo tego, że był osobnym bytem, chociaż można byłoby postawić jakieś kontrargumenty, że jednak nie, miał wspomnienia i Goku i Vegety. Tylko teraz pytanie, czy Vegito pamiętał Gotenksa ze względu na to, że ma wspomnienia i Goku i Vegety, czyli pamięta ich życia, czy pamiętał Gotenksa ze względu na to, że Gotenks, tak samo jak Goten i Trunks, byli postaciami, które i Goku i Vegeta znali, czyli to było ich wspólne wspomnienie. Może Vegito i jego wspomnienia działają tak, że faktycznie ma on wspomnienia Goku i Vegety, ale tylko ich wspólne.
Czyli jeśli Goku nigdy nie przyznał się Vegecie do tego, że klepał Bulmę, to Vegeta o tym nie wie, bo to jest tylko wspomnienie Goku. Ale na przykład Gotenks, którego zna i Goku i Vegeta, no to Vegeta o tym wie. Zahaczmy jeszcze krótko o ten temat, czy Vegeta jest nimi, czy Vegeta jest nim. Wydaje mi się, że jest nim. Jeśli chodzi o ten tekst, nie jestem Goku ani Vegetą, tylko jestem tym, który cię pokona, to z tego co pamiętam padło w kinówce. I to była kinówka z Janembą, która ogólnie nie jest uznawana za kanon. No ale mimo tego, że jest to jakby nieoficjalny tekst, to ja się z nim zgadzam, bo dla mnie on ma najwięcej sensu. Mimo wszystko można byłoby znaleźć jakiś argument, który można byłoby postawić jako tezę przeciwstawną. Czyli, że Vegito tak naprawdę to są oni. To są Goku i Vegeta, którzy określają się mianem kolejnej postaci. Chwilę po tym, jak Vegito pierwszy raz powstał w Majin Buu Sadze, wypowiedział takie słowa: Vegeta i Kakarot połączeni, wydaje mi się, że to sprawia, że my jesteśmy Vegerotem. Makes us. To sprawia, że my jesteśmy Vegerotem. Chwilę po scaleniu, pierwsze słowa Vegito określają go jako tak naprawdę ich. Tak jakby to był nadal Goku i Vegeta, którzy korzystają w pełnej synchronizacji, w pełnej harmonii z jednego ciała. Aczkolwiek, chwilę później Vegito mówi już o sobie jako ja. Być może ze względu na to, że jest tak mu wygodniej, być może ze względu na to, że jest faktycznie osobnym bytem, który tylko przypominał sobie o tym, że jest wynikiem fuzji Goku i Vegety, którzy są tylko składowymi jego, ale Vegito jest osobnym bytem. No i tak to mogło wyglądać, że tylko tymczasowo powiedział o sobie my, ale jest jeszcze jedna scena, w której można byłoby doszukiwać się tej teorii, że Vegito tak naprawdę to są nadal Goku i Vegeta, którzy korzystają z jednego ciała. Chociaż moim zdaniem jest to już naciągane i ja bym to troszeczkę inaczej zinterpretował. Chodzi o ten kadr, w którym Kibito Shin podnieca się tym, że Buu nie ma w ogóle szans z Vegito i że moc Potary jest tak potężna. Tutaj Elder Kaioshin na te podniecenia odpowiada słowami, że oni są tak naprawdę bardzo potężni. Że dwójka najsilniejszych mistrzów sztuk walki połączyło swoje siły i że to, że zawsze próbowali się prześcignąć przez całe swoje życie, teraz przynosi skutki. Elder Kaioshin powiedział, że to jest kwestia ich. Aczkolwiek ja to interpretuję w taki sposób, że Kibito Shin podniecał się, że Potara dała im taką moc, a Elder Kaioshin powiedział, że to nie jest kwestia samej Potary, tylko tego, że Goku i Vegeta przez całe życie trenowali, dlatego Vegito może być teraz taki silny. Zaraz przejdziemy sobie do ciekawej rzeczy, którą Vegeta powiedział w mandze Dragon Ball Super, ale ustalmy sobie to, co według mnie wiadomo i to, jak ja to po prostu widzę. Vegito ma wspomnienia Goku i Vegety, czy wszystkie? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Być może jest tak, że ma faktycznie wszystkie wspomnienia podczas kiedy jest Vegito, ale kiedy rozcala się, to Goku i Vegeta nie pamiętają wszystkiego ze swoich żyć nawzajem. Ale pamiętają na pewno to, co robili jako Vegito, bo potem, jak w filmie Dragon Ball Super Broly scalili się w Gogetę, to Gogeta powiedział, że kiedy scalałem się za pomocą Potar, to byłem Vegito. Byliśmy w zasadzie Vegito, prawda? Więc Gogeta ma wspomnienia o tym, że kiedyś był Vegito. W sensie, że Goku i Vegeta kiedyś się scalili. Więc na pewno Goku i Vegeta po rozcaleniu pamiętają, co robili w fuzji, no i potem te wspomnienia, które budują Gogetę, sprawiają, że Gogeta też o tym pamięta. Ale kwestia jest jeszcze jedna. Technik. Czy na przykład Vegito, który wykonywał Final Kamehameha, albo Gogeta, który wykonywał Stardust Breaker, czyli techniki, które widzieliśmy ekskluzywnie w przypadku tych dwóch postaci, czy Goku i Vegeta byliby w stanie je powtórzyć, skoro pamiętają być może, jak się je robi? Moim zdaniem nie. Najlepszym przykładem jest błyskawiczna transmisja. Goku i Vegeta, kiedy w Majin Buu Sadze scalali się, albo chociażby w Sadze Zamasu, scalali się w Vegito, albo nawet w przypadku Gogety, prawda? Tych fuzji było kilka. Goku w tym czasie potrafił błyskawiczną transmisję, Vegito i Gogeta też potrafili błyskawiczną transmisję, Vegeta jej nadal nie potrafił. Musiał się jej uczyć w Sadze Moro, mimo tego, że jako Gogeta wykonywał pośrednio tę błyskawiczną transmisję, nie potrafił tego. Aczkolwiek można byłoby powiedzieć, że nauczył się jej bardzo szybko, prawda? Jeśli przypomnicie sobie sagę Moro, Vegeta nauczył się błyskawicznej transmisji w chwilę. Było to wytłumaczone w taki sposób, że był po prostu bardzo utalentowany, ale można byłoby na przykład dopisać do tego jakieś wytłumaczenie, że miał już trochę pojęcie na ten temat, albo łatwiej mu to przyszło, bo wykonywał tę technikę, będąc scalonym z Goku. No i teraz przejdziemy sobie do tej ciekawej kwestii, którą Vegeta powiedział w sadze Future Trunksa, czyli po rozcaleniu, kiedy byli przed chwilą Vegito i rozcalili się z powrotem na Goku i Vegetę i Goku poszedł walczyć ze scalonym Zamasu, używając wymasterowanego Super Saiyana Blue, Vegeta powiedział, że
doszło to do niego, że uświadomił sobie to podczas kiedy byli scaleni. Że jedyną osobą z tej dwójki, Goku i Vegeta, która jest w stanie walczyć na poziomie Fusion Zamasu, scalonego Zamasu, jest Goku. Ponieważ to on używa wymasterowanego Super Saiyanina Blue. Czyli ja to widzę w taki sposób. Przed fuzją Goku miał wymasterowanego Super Saiyanina Blue, Vegeta nie miał. Kiedy się scalili, Vegito być może był w stanie go używać, ale część fuzji, która była Vegetą, wiedziała, i potem jak się Vegeta rozcalił, to on wiedział, że Vegito używał tej mocy dlatego, że Goku tę moc posiadał, a nie dlatego, że Vegeta ją posiadał, albo że obaj ją posiadali. Czy znalazłyby się osoby, które powiedziałyby, ale Vegito nie mógł używać wymasterowanego Super Saiyanina Blue, ponieważ pewnie musiałoby być tak, że i Goku i Vegeta musieliby to mieć. To nie jest prawda. No przecież Gogeta używał błyskawicznej transmisji, mimo tego, że Vegeta jej nie potrafił. Final Kamehameha to jest połączenie dwóch technik. Vegeta nie potrafi Kamehameha, Goku nie potrafi Final Flasha, mimo tego Vegito jest w stanie wykonać te dwie techniki. Więc Vegito mógł używać wymasterowanego Super Saiyana Blue, tylko jeśli Goku go miał. I Vegeta, będąc scalonym z Goku, poczuł to, że to nie była jego moc. I teraz pytanie. Czy to była kwestia tego, że Goku ukrywał to jako jakby taką tajemnicę, że jest w stanie używać tej transformacji? I to mogłoby sugerować, że Goku, jeśli chciał coś ukryć dla siebie, w sensie mieć jakiś sekret, to Vegeta poprzez fuzję się teraz o tym sekrecie dowiedział. Aczkolwiek mi się wydaje, że to była kwestia tego, że po prostu Vegito używał tej transformacji i tak jak powiedziałem, Vegeta wiedział, że to nie jest jego moc. Jestem ciekaw waszego spojrzenia na ten temat. Są rzeczy, które można raczej stwierdzić odnośnie wspomnień i technik. Wydaje mi się, że 100% tego tematu nie jesteśmy w stanie zgłębić, więc możemy się tylko domyślać, ale chciałem na ten temat nagrać osobny film, więc pozwólcie, że taką obszerną wypowiedź zawrę tutaj na początku odcinka. Front Wyzwolenia Dragon Balla. Wydaje mi się, cześć chłopaki, przede wszystkim chcę powitać chłopaków z Frontu Wyzwolenia Dragon Balla i polecić wam wszystkim ich kanał. Jeśli chcecie oglądać filmy lepsze od moich na temat Dragon Balla, bardziej merytoryczne, lepiej zmontowane, bardziej ciekawe, nie tak często jak moje, bo ja raczej nastawiam się na rozrywkę i na zapewnienie wam jakiegoś codziennego kontentu po powrocie z pracy, ale jeśli chcecie oglądać merytoryczne, fajnie przygotowane materiały tyczące się Dragon Balla, troszeczkę bardziej na poważnie niż moje, to odsyłam do chłopaków, link do ich kanału znajdziecie w opisie. Nie prosili mnie o to i nikt mnie do tego nie zmusił, mówię wam to ze szczerego serca, bo sam lubię oglądać ich materiały. Wydaje mi się, że Turniej Mocy 2 Electric Boogaloo, jeśli miałby mieć ten sam format co jedynka, to nieważne kto brałby w nim udział, to i tak byłaby klapa. Po prostu już w sferze konceptualnej Turniej Mocy zamyka zbyt wiele furtek, jeśli chodzi o właściwą ekspansję uniwersum. Więc koniecznym może być poprowadzenie takiego wydarzenia, podobnie do tego turnieju czasowego z Heroes, gdzie było więcej lokacji, a i sam turniej oferował więcej niż tylko walkę, bo trzeba było zbierać te świetliki, czy co to tam było. Nie wierzę, że właśnie wychwalam Super Dragon Ball Heroes. A co do wojowników z U1, U5, U8 i U12. Nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że zawsze była taka implikacja, iż nie zamieszkiwali w nich wojownicy na poziomie Jirena. Chociaż z drugiej strony to może wina anime, które wyhypowało naszego szarego Marsjanina i Ultra Instinct Goku tak bardzo, że pewnie w tej kwestii wersja animowana i mangowa mocno od siebie odbiegają. No nic, jeśli niezbyt chwalebny turniej pierwszy doczekałby się godnego sequela, to czemu nie? Tylko błagam, niech do walki wkroczy też Buu. Ja wiem, że jest zbyt OP, ale można byłoby to załatwić przeciwnikiem blokującym jego zdolności, co dałoby mu się wykazać inaczej. Albo dać mu zawalczyć z innym Majinem Buu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby inne wszechświaty miały swoje warianty tego bohatera. Bardzo ciekawy komentarz, zacznę od drugiej strony. Odnośnie Majin Buu uważam, że dobrym rozwiązaniem tego problemu, którym jest to, że Majin Buu ma bardzo szeroką gamę problematycznych dla scenarzystów umiejętności, czyli leczenie, wieczna regeneracja albo jakaś możliwość zostawienia małego gluta na potencjalnej arenie, więc jeśli całe ciało Buu by wypadło, no to przecież jeszcze zostaje jeden glut, prawda? Więc moim zdaniem najlepszą opcją jest to, żeby Majin Buu walczył na samym początku turnieju. Jeśli mielibyśmy format turnieju Mocy 2 taki sam jak teraz mieliśmy, czyli to Battle Royale, czyli po prostu wszyscy na wszystkich, to z każdym kolejnym odcinkiem, z każdą kolejną walką, podczas kiedy Majin Buu jest na arenie, rodziłyby się pytania, dlaczego Majin Buu nie uleczył na przykład
wojownika X, kiedy tamten stoczył walkę i był zmęczony? Dlaczego w tamtym odcinku nie zrobił tego i tamtego? Gdyby Majin Buu był pierwszą osobą, która walczy i faktycznie mógłby znaleźć innego Majin Buu, uważam, że to byłoby świetne rozwiązanie, tylko że no trochę mogłoby się to gryźć z tą teorią, że Majin Buu powstał przy powstaniu Wszechświata jako projekt, jako produkt uboczny, więc to nie jest do końca tak, że może inne wszechświaty powinny mieć kogoś takiego. Moim zdaniem można byłoby to kompletnie olać. Serio. Można byłoby zrobić tak, że w szóstym wszechświecie też jest Majin Buu, walczą ze sobą i na przykład eliminują się nawzajem. I wtedy dalsza część turnieju po prostu jest sobie jaka jest. Moglibyśmy oczywiście żałować, ale co by było, gdyby Majin Buu jednak nie odpadł i mógłby leczyć naszych wojowników. No ale przynajmniej byłoby to łatwe dla scenarzystów. Co do siły wojowników z wszechświatów, które nie brały udziału w turnieju mocy. Moim zdaniem to nie jest tak, że są tam słabe wszechświaty. Widziałem też komentarze tyczące się tego, że z reguły tam powinny być słabsze postacie, ze względu na to, że jeśli wszechświat jest bardziej rozwinięty, to oni nie muszą walczyć o przetrwanie, bo mają technologię. Mogą też na przykład za pomocą technologii bardziej się wzmacniać. Widzieliśmy Wszechświat trzeci, który był złożony z robotów i też był bardzo silny, prawda, przez swoją technologię. Katopesla bez swojego stroju byłby dość słaby, prawda, tak mi się wydaje przynajmniej. A ta implikacja odnośnie tego, że Jiren był najsilniejszy, moim zdaniem to się narodziło z tego, że było mówione, że istnieje Wszechświat, w którym jest śmiertelnik, który jest silniejszy od swojego Boga zniszczenia. Okej, to sugeruje faktycznie, że Jiren jest bardzo silny, ale z drugiej strony może sugerować, że Belmont jest po prostu najsłabszym bogiem zniszczenia. I to wszystko. No bo jeśli na przykład Goku w Ultra Instynkcie był silniejszy niż Jiren, to znaczy, że on też był silniejszy niż Belmont. Czyli gdyby Belmont był bogiem zniszczenia siódmego wszechświata, a nie Beerus, to moglibyśmy równie dobrze to powiedzieć o naszym wszechświecie, że istnieje śmiertelnik, a nawet kilku, prawda? Goku, Vegeta, Gohan, Frieza, Granola, którzy są silniejsi od swojego boga wszechświata, gdyby to był Belmont, no nie? Może Arak, Jin, czy inni bogowie zniszczenia z tych czterech wszechświatów, które tutaj wymieniłeś, może oni są bardzo silni i tam nie ma innych śmiertelników silniejszych niż oni, ale to nie znaczy, że ogólnie są słabi. A format turnieju, w którym mielibyśmy więcej lokalizacji, na pewno by bardziej rozwinął uniwersum, aczkolwiek moim zdaniem to nie jest sama wina turnieju mocy, że uniwersa nie są rozwinięte. Fakt, trudno rozwinąć wszystkie uniwersa, które pojawiły się na turnieju mocy, bo było ich naprawdę dużo, wojowników było bardzo dużo, siłą rzeczy ktoś zostanie pominięty. Ale moim zdaniem to, co powinno nastąpić po turnieju mocy, to sagi, które mają miejsce w innych wszechświatach, albo może jakieś historie poboczne opowiadające o innych wojownikach. Bo żeby się to mniej sprzedało, ale moim zdaniem to nie jest tylko i wyłącznie wina samego turnieju mocy, że on zamyka furtki na prawidłowe rozwinięcie wszechświatów. Moim zdaniem on otwiera furtkę właśnie, żeby przedstawić wszechświaty, wojowników z danych wszechświatów w taki sposób, żebyśmy się na początku nimi zaciekawili, a potem dostali na ich temat sagę, bo gdybyśmy na początku dostali na ich temat sagę, nie wiedząc kto to jest, no nie do końca wszyscy chyba byliby zaciekawieni. Przynajmniej moim zdaniem. Jestem bardzo ciekaw, kto może być zamaskowanym Majinem. Mnie nie pytajcie, ja nie mam pojęcia, nie mam żadnych teorii, nie wiem. Może mały Goku się sklonował, może to Zeno, tylko że ani Goku, ani Zeno nie są Majinem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, ostatnio widziałem w komentarzach trochę propozycji. Nadal moim zdaniem są pytania, na które odpowiedzi po prostu nie ma. Nie da się znaleźć. Nie wiem, jaki jest sens istnienia. Co było na początku wszechświata? Kto jest zamaskowanym Majinem? No akurat tego ostatniego to się dowiemy, jak Toei wypuści trailer, w którym odsłoni maskę. Vex94.pl. Cześć, pytanie do Goku. Cześć, czy z racji tego, że Cell, komórczak, posiada DNA Saiyan, to czy mógłby przejść rytuał, który Goku w Battle of Gods przeszedł? Nie mógłby, bo nie ma czystego serca. Czemu pozostali Saiyanie nie przeszli tego rytuału, który w razie inwazji, bądź też silnego przeciwnika bardzo ułatwiłby obronę planety, pokonanie wroga? Pewnie troszeczkę z tego samego powodu, dla którego... Znaczy w sumie to nie jest dobre porównanie, bo chciałem powiedzieć, że dlaczego na przykład nie zrobić sobie zajebistej formy, żeby biegać szybko, podnosić dużo kilogramów, być zdrowym albo zrobić sobie zajebistej diety. Może im się nie chciało. Chociaż, żebyśmy my doszli do takiego stanu, musielibyśmy się dużo napracować. Saiyanie musieliby się po prostu złapać za rączkę i to byłoby praktycznie darmowe wzmocnienie. Więc odpowiedź na to pytanie, bo są śmierdzącymi leniami. Xerox55, pytanie do Goku, czy jadłeś kiedyś ramen? Pytanie może... Słyszycie tę śmieciarkę, która wyrzuca śmieci? Chwała i cześć śmieciarzom, którzy wyrzucają albo
to nie powinienem tak mówić. Przepraszam, jeśli ktoś z was jest pracownikiem obsługującym śmieciarkę, wywóz śmieci, to chyba nie lubi, jak się mówi śmieciarze, prawda? Chwała i cześć pracownikom obsługującym śmieciarkę. I tu jest kropka, nie będę się czepiał, że są głośno. Pytanie do Koku, czy jadłeś kiedyś ramen? Pytanie może kilka lat za późno zadane, bo teraz ramen jest dużo bardziej popularny niż wcześniej. Jeśli tak, jaki jest twój ulubiony ramen? 2 razy w życiu jadłem taki prawdziwy ramen. Raz to było w zeszłym roku w Arigatorze. Mój kumpel z Warszawy zabrał mnie tam. Nie poszliśmy na randkę, po prostu spotkałem się z moim kumplem, którego nie widziałem z 8 lat i zabrał mnie do Arigatora, zjadłem tam tonton-men, coś takiego, taki klasyczny ramen, ostry i był przepyszny, naprawdę, był świetny, zajebisty, bardzo się najadłem i był, jak na to, jak ile dostałem żarcia, to był w zajebistej cenie i bardzo polecam, a drugi ramen jak jadłem to w Łodzi, ale nie pamiętam w jakiej to było konkretnie, w jakim to było lokalu, nie pamiętam co tam za bardzo wziąłem i był ok, ale tamten z Warszawy podobał mi się bardziej, naprawdę był przepyszny. 23, Król 23. Czemu zakładasz, że się nie wzmocnili aż tak bardzo? Tutaj mowa o wojownikach, którzy brali udział w turnieju mocy. I mówię, że się oni pewnie tak nie wzmocnili, na przykład Bergamo czy Basil. Na samym turnieju nie byli drastycznie słabsi niż wojownicy 7 Wszechświata. Większość wojowników, którzy brali udział w turnieju, to byli obrońcy swoich światów, podobnie jak Goku, Vegeta i reszta. Tylko nieliczni byli tak zwanymi złolami. Nie uważasz, że tacy bohaterowie, po tym jak ich wszechświat przestał istnieć z powodu ich słabości, pierwsze co zrobili po przywróceniu do istnienia, to zaczęli trenować dużo intensywniej, aby w przyszłości bronić swojego świata? Kolejna rzecz, że niewielu z nich trenowało pod okiem swoich bogów, a po takim wyniku turnieju na pewno część z tych bogów zdecyduje się na trening wojowników na swoich planetach. Dlatego uważam, że w pokonanych wszechświatach mogło pojawić się wielu potężnych przeciwników, wojowników na poziomie Ultra Instynktu, Ultra Ego czy Beasta, a już na pewno na poziomie pomarańczy. PS, przepraszam za kolejny stracony włos. Nie, ma rację. Uważam, że to jest bardzo słuszne przemyślenie. Tak samo jak memem stało się na zakolach to, że Jiren trenuje. Dlaczego w takim razie Bergamo, czy Basil, czy Lavender mieliby nie trenować? No akurat oni to byli troszeczkę próżni i tak dalej, ale no było bardzo dużo wojowników, na przykład Obuni z 10 Wszechświata, który walczył w obronie swojej rodziny, przegrał z Gohanem i teraz cudem wrócił do życia i myśli sobie, nie mogę pozwolić na to drugi raz. Być może Obuni będzie głównym przeciwnikiem turnieju Mocy 2, o ile taki zobaczymy, ale tak jak zgadzam się z tobą i biję się w pierś, faktycznie może być tak, że większość zawodników, ci, którzy mają jakieś ambicje albo wyciągają wnioski, mogliby trenować, a może nawet na planetach swoich bogów zniszczenia, ale nadal uważam, że większe predyspozycje do rozwoju mają Saiyanie, czyli rasa wojowników, niż na przykład Obuni, mimo tego, że Obuniego lubię. Skunson, pytanie do Goku. Wsadzę namek, gdy Ginyu przejął ciało Goku, jego ilość ki spadła z 90 000 do bodajże 28 000. Jednak gdy Ginyu przejął ciało Tagomy w Superce, Ginyu był silniejszy od Tagomy we własnym ciele. Myślisz, że efekt był taki dlatego, że Ginyu ma większe doświadczenie w walce i kontroli ki od Tagomy? Gdyby taki Jiren przejął ciało Goku, mógłby wykrzesać z ciała Goku więcej niż on sam? W końcu Vegeta mówił, że Jiren nie był znacznie silniejszy, po prostu miał większe pojęcie na temat ki. No, w przypadku Goku i Jirena to nie jestem do końca pewien, bo trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś znałby lepiej ciało Goku niż Goku. Fakt, że Jiren miał większe pojęcie na temat ki, ale raczej to była kwestia tego, że on lepiej kontrolował ki, lepiej dysponował swoją ki. Robił to w bardziej ekonomiczny sposób, że jego poziom mocy nie był tak naprawdę znacznie wyższy niż Goku i Vegeta, tylko że po prostu lepiej zarządzał swoimi pokładami energii. Przynajmniej na początku, zanim stracił koszulkę. Czy byłby w stanie to samo zrobić w ciele Goku? No na pewno byłby nieprzyzwyczajony. Ja bym to porównał do czegoś takiego. Jesteście dobrym graczem na kompie, gracie sobie tam w CS-a czy w inną gierkę i nagle ktoś wam zmienia kompletnie klawiaturę, sprzęt, słuchawki, monitor i tak dalej. To nie zmienia faktu, że nadal jesteście dobrym graczem, ale musielibyście się trochę przyzwyczaić, prawda? Może w przypadku Ginyu i Tagomy było tak, że Ginyu faktycznie nie dość, że był bardziej doświadczonym, na pewno jest bardziej doświadczonym wojownikiem niż Tagoma, to przełączył się na tę samą klawiaturę. Wiecie o co chodzi? Że ciało Tagomy miało to samo sterowanie, co ciało Ginyu. To nie było tak, że Ginyu musiał się do niego przyzwyczajać. A teraz mega teoria spiskowa. Co jeśli okazałoby się, że Ginyu i to jego fioletowe ciało tak naprawdę to nie było jego oryginalne ciało, tylko Ginyu oryginalnie pochodził z ciała Tagomy. I Ginyu w Saze Resurrection of F wrócił do swojego normalnego ciała.
Nie było tak, tylko tak sobie pierdolę kocopoły. Grzesiek Hakaj, pytanie... O kurde, Grzesiek, uważaj, bo mnie wymarzesz, jak będziesz takie niki tutaj sobie wymyślał. Pytanie do Goku, cześć, ale uważaj następnym razem. Zastanawiam się nad bardzo istotnym aspektem życiowym Jirena, o którym nie zostało dopowiedziane w Turnieju Mocy. Bóg zniszczenia 11 Wszechświata mówi o przeciwniku Jirena, który zniszczył wszystkich jego przyjaciół i po to głównie Jiren się wzmacnia. Dodatkowo nigdy nie zostało powiedziane, że Jiren pomścił tych przyjaciół. Sądzę, że jest to bardzo dobra furtka pod sagę z Jirenem w ramach pomszczenia. Jestem ciekaw, co o tym sądzisz. Ciekawie byłoby zobaczyć taką sagę. Pozdrawiam. To była kwestia tylko, która się pojawiła w anime, więc wydaje mi się, że jeśli taka saga miałaby się pojawić, to najpierw pojawiłaby się w mandze, prawda? No bo manga jest do przodu z wydarzeniami, więc manga brałaby pod uwagę to, co było w mandze. I w mandze było oczywiście wspomniane o tym, że mistrz Gichin chciał, żeby Jiren uczył się współpracy i tak dalej, ale tam nie było ani jednego słowa za bardzo o tym potworze, rodzinie i tym backstory Jirena, które znamy z anime. Więc tak jak uważam, że nie jest wykluczone, że w mandze Jiren miał to samo backstory, to ja bym to mimo wszystko traktował jako wątek ekskluzywny z anime. Przynajmniej póki co. Ale bym chciał zobaczyć coś takiego. Jiren jest postacią, której backstory całe zostało zawarte na jednym animowanym arcie karty w Dokanie, więc myślę, że to jest oczywiste, jak powiem, że to wymaga rozwinięcia. Mateusz Barbossa, pytanie do Goku. Dlaczego Basil nie nosi spodni, a Bergamo i Lavender noszą? To nie ale dzisiaj jesteśmy w temacie Turnieju Mocy, co? To nie spójne, skoro jako bracia pochodzą z jednego kręgu kulturowego. Większość humanoidów nosi spodnie, czy tam coś, nawet taki odklejeniec jak Kid Buu. No Frieza nie nosi, ale jego ojciec też nie, więc konsekwencja zachowana. Co jest nie tak z Basilem? Podoba mi się to pytanie. Dla takich pytań ja stworzyłem serię Koku. Co to był za dźwięk? Moim zdaniem Basil jest jeszcze po prostu w stadium niemowlaka. Na przykład u nas, jak idziesz na plażę, ile razy było tak, że gdzieś w Międzyzdrojach czy w Kołobrzegu idziesz na plażę i lata jakiś bobas na waleta. Nikogo to jakby nie przeraża, prawda? No bobas na waleta lata, no jeju, no. Ale potem, jak już dorasta, no to się ubiera takiego bobasa w ubrania. Być może jest tak, że do pewnego wieku te lisy też nie noszą ubrań, i też nikogo to jakby nie mierzi, prawda? Z tego co pamiętam, ostatnio w quizie, który wykonywałem, quizie wiedzy z Dragon Balla, było powiedziane, że Basil jest najmłodszy. Lavender i Bergamo są starsi, więc może Basil jest jeszcze w takim wieku, że w tamtym kręgu kulturowym nie wymaga się od niego noszenia ubrań. A może to kwestia tego, że jest kopaczem i spodnie by mu przeszkadzały w rozszerzaniu nóg. Żółtooka Traszka. Goku, usuwasz jedną pierwszą planową postać z całej historii Dragon Balla. Jaka by to była? Ogólnie historia mi się podoba. Jeśli miałbym usuwać jakieś postacie, to raczej usuwałbym drugoplanowe, na przykład Babyloniego pomarszczoną moszną mędę społeczną, ale chyba dla jaj usunąłbym Goku. Może Yamsze. Ja do Yamsze nic nie mam, tylko pierwszoplanową. No ile mamy pierwszoplanowych postaci? No Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan. Czy Krillin to jest pierwszoplanowa postać, czy już bardziej drugoplanowa? Usuwam Bardoka. Niech nic się nigdy nie wydarzy. Artur Miziuła. Pytanie do Goku. Nawiązując do ostatniego rozdziału Dragon Ball Hakai, a konkretnie walki Goku i Jina. Czy Bóg Zniszczenia mógłby użyć Hakai na drugim Bogu Zniszczenia, a tym samym go wymazać? Jeśli chodzi o to, czy to wykonalne, to domyślam się, że tak. Moim zdaniem też tak. Nie widzę przeszkód. Ale za taki uczynek dany Bóg Zniszczenia poniósłby konsekwencje ze strony Daishinkana albo Zeno? Tak, oczywiście, że tak. Było powiedziane, że walka bogów zniszczenia to jest tabu, bogowie zniszczenia nie mogą się bić, więc jeśli by to zrobili, tym bardziej jeśli jakiś bóg zniszczenia wymazałby drugiego, to niosłoby za sobą daleko idące konsekwencje. Lepiej o tym nie rozmawiajmy. Azwarox, pytanko, cześć. Ciekawi mnie twoje zdanie na temat wzmocnienia Ukajo, a mianowicie Goku podczas walki z Radicem miał poziom mocy około 700. Po treningu Ukajo trwał około rok. Jego poziom mocy wynosił 8000. Piccolo ginąc w walce z Nappą miał poziom mocy około 2000, a po treningu Ukajo, który nie trwał roku, bo wskrzesili go dużo szybciej na Namek, jego poziom mocy był wyższy niż Naila, który mówił przed śmiercią, że on nie dorównuje mu siłą. Albo przykład z końca Dragon Balla, gdzie Goku trenuje u Wszechmogącego całe 3 lata, gdzie wzmocnił się praktycznie do poziomu około 400, a Ziemianie w walce z Saiyanami wzmocnili się przez rok do poziomu minimum 1200. Wiem, że to na potrzeby fabuły, ale czy Ziemianie lepiej trenowali niż Goku? To moje pierwsze pytanie, może trochę pogmatwałem, ale będziesz wiedział, o co chodzi. No, na pierwszą rzecz mam kontrargument, mimo tego, że faktycznie wygląda to jak na wzmocnienia na potrzeby fabuły. Kaio uczył Goku bardziej Kaiokena i Genkidamy, a nie Goku tam trenował poziom mocy. W sensie, że nie robił pompek, nie biegał, nie robił przysiadów. Na początku robił takie ćwiczenia, jak na przykład tam latał za Grzesiem czy za Bubblesem, prawda? Raczej za Bubblesem. Więc to na pewno go jakoś wzmacniało, ale Goku można powiedzieć, że większość tego treningu poświęcił na opanowanie Genkidamy i opanowanie Kaiokena,
a nie na wzmacnianie się pod kątem poziomu mocy, bo potem jak widzieliśmy w drodze na Namek, tak naprawdę w kilka dni z dość małego poziomu mocy wzmocnił się niewiarygodnie, więc możemy powiedzieć, że jak chce to potrafi. W przypadku treningu Wszechmogącego może ogon blokował jego prawdziwy potencjał. Kiedyś był temat w Kokle, nawet na tytuł on trafił, że może ogon blokuje prawdziwy potencjał Saiyan. Może Goku przez to, że miał ogonek, nie mógł się wzmacniać aż tak bardzo. Łysy NPW Crew. Pytanie do Koku. Witam ponownie, Adacho-san. Właśnie odświeżam sobie znów Dragon Ball Super i jestem na 105 odcinku, gdzie genialny żółw walczy z Ganosem, wywalając go zajebistą kamehamą i po pokonaniu Ganosa powiedz, czy traci przytomność, czy jednak dochodzi do zatrzymania akcji serca. Bo jednak Goku robi Muten Roshiemu defibrylację, czyli doszło do zatrzymania akcji serca, a jeśli tak, to dlaczego wykonał technikę błyskawicznej transmisji, skoro ciało Muten Roshiego nie powinno już wydzielać energii ki? Tej, to pozdrawiam z serca Pyrlandii, przestając już blublać. Co? Przestając już blubrać, by ktoś nie brzęczał, że lury pisze. Poruta będzie jeszcze przed wiarą, więc fyram stąd, pozostawiając ci fifnę i fest pytanie od Ejbra z Poznania. Aż mnie naszła ochota na pyry. Może z ki jest jak ze smrodem. Nawet nieboszczyk śmierdzi. Chodzi o to, że Roshi mógł mieć zatrzymane serce, ale jego ciało nadal emanowało drobną ki, a że Goku był jakoś nieszczególnie daleko, to mógł się do niego przeteleportować. Galanonim TV. Pytanie do Goku. Nie wiem, czy już kiedyś to mówiłeś, więc bajabongo. Co sądzisz o powszechnym hejcie na anime i mangi? Mnie strasznie wkurza takie gadanie, bo obejrzałem kiedyś jedno i mi się nie spodobało. To fajnie, ale nie każde anime jest takie samo. Jak ci się nie podoba, to może obejrzyj coś w swoim guście, albo to już w ogóle hit. Każde anime to... Tak, same japońskie gówno, które oglądają... Nie przypominam sobie, żeby w moim ulubionym anime była przedstawiona faktycznie tak, a mówię o Kengan Ashura. Wybaczcie fani Dragon Balla, Kengan mi się bardziej podobał. Pozdro, miłego dzionka. Nie musisz chyba przepraszać żadnego fana czegokolwiek, że coś innego ci się bardziej podobało, ale nie wiem, nie siedzę chyba w internecie na tyle dużo, albo może nie przeglądam takich stron, żeby natknąć się na jakiś powszechny hejt na anime i mangi, co nie zmienia faktu, że jestem świadomy tego, że są ludzie, którzy uważają, że jest to, no powiedzmy określają to takimi epitetami, jak ty tutaj wymieniłeś. Aż wyplułem bąbelka. Mógłbym gadać na ten temat, ale ten odcinek i tak już trwa długo, więc powiem ci w skrócie. Miej to w dupie, co cię to kurwa obchodzi? Lubisz? To oglądaj! Nikomu nie robisz tym krzywdy? To oglądaj! Exe333. Pytanie do Koku. Czemu Frieza nie używa już swojej 100% power formy, tej napakowanej z Namek Sagi? Myślę, że to kwestia tego, że poprzez medytację jest w stanie używać 100% mocy bez napakowywania się. Na przykład jak wisiał w kokonie, przed tym jak go tam wskrzesili przed turniejem mocy, to powiedział, że poprzez medytację był w stanie opanować bardziej ki w swojej złotej formie. Podejrzewam, że to też mu pomogło opanować 100% swojej mocy i w ogóle lepiej kontrolować swoją ki, będąc w finałowej formie nie tej napakowanej. Banan, mam pytanie, jak w ogóle plan Złamasu się uda... Czekaj, co? Mam pytanie, jak w ogóle plan Zamasu się udał? Czemu po tym, jak zabił Gołasu i Shina, przez co umarło dwóch bogów zniszczenia, żaden anioł nie pomyślał, że coś jest nie tak? Było powiedziane, że kiedy bóg zniszczenia odchodzi, to anioł przychodzi w stan spoczynku. Może to jest tak, że to się dzieje automatycznie i to nie jest tak, że anioł myśli sobie: o, bóg zniszczenia nagle zniknął? Może powinienem zainterweniować? A nie, muszę iść do kącika muzycznego. Może to jest tak, że on automatycznie jest tam wciągany i nie może zainterweniować. A wiemy, że Daishinkan i Zeno nie wiedzą z góry wszystkiego, co się dzieje w danym wszechświecie. Moim zdaniem powinno to być jasne, że jeśli jacyś aniołowie nagle przechodzą w stan spoczynku, to Daishinkan o tym wie. Najlepiej jest posłuchać się wersji, która była w Adacho Balls, czyli Daishinkan się zatrzasnął w kibelku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzisiaj, nie wiem co jest dzisiaj, mam nadzieję, że jest dobry dzień dla was dzisiaj, także pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się niebawem, zachęcam jeszcze raz do skorzystania z linku w opisie i przypiętym komentarzu, pobrania i zainstalowania Opery GX. A ja życzę wam miłego, spokojnego i radosnego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziena.